Jak wiecie z poprzedniego odcinka, miałem problem z dronem. Straciłem go, a później odzyskałem. Jest teraz tutaj ze mną. Niestety jest problem, dron nie wzbije się w powietrze, ponieważ ma kilka dosyć poważnych w mojej opinii usterek. Pierwszą z nich jest awaria silniczka, który przy ruchu chrapczy. Dlatego uniesienie drona w górę byłoby raczej ryzykowne. Drugą usterką, którą zauważyłem po odebraniu drona i próbie startu, jest awaria gimbala, który zupełnie nie reaguje na polecenia kontrolera. Oprócz tego dron ma drobne otarcia. No, praktycznie złamaną ma tutaj na górze nóżkę. Uderzył ewidentnie o to najpierw i potem tutaj się odrapał. Pytanie, co tak naprawdę się stało? Sytuacja wyglądała tak, że wskutek bardzo silnego wiatru bateria dramatycznie zaczęła tracić moc. Za mocno wiało, Mavic był naładowany do około połowy baterii i kiedy spróbowałeś wracać pod wiatr, on po prostu szybko tracił baterię, ostatecznie nie wylądował i upadł. Jedna przestroga, bateria zawsze naładowana do pełna. Ja troszeczkę przykozaczyłem, ponieważ bateria miała około 60% i zdecydowałem się polecieć. Także na Martynicę ten dron już nie poleci. Poleci natomiast do Polski, do serwisu, by tam obejrzeli go specjaliści i ewentualnie znaleźli jakieś rozwiązanie. Zostałem bez narzędzia, dlatego nie mogło być inaczej. Poprosiłem Jacka o to, Żebym przywiózł brata, nie tylko w swojej postaci, ale też w postaci tego drugiego drona. To co, bez przedłużania, może kilka ujęć z drona? To jest mój pierwszy dzień na Martynicy, piękna pogoda. Od rana wprawdzie trochę popadało, ale pierwsze dni spędzamy w hotelu Marine Hotel, którego na początku nie mogliśmy znaleźć. Zajechaliśmy gdzieś na jego zaplecze, a to dlatego, że było już przed północą i nie dało po prostu rady trafić tutaj, szczególnie, że na mapie pineska goglowa pokazuje coś zupełnie innego. Przyjechaliśmy w miejsce oddalone 6 km od naszego hotelu. Upamiętnia wydarzenia sprzed 300 lat. Statek z niewolnikami, który w 1835 roku dopływał do wybrzeży Martyniki, rozbił się o skały, wskutek czego połowa mężczyzn i kobiet znajdujących się na tym statku poszła razem z nim na dno i straciła życie. I te figury właśnie, 20 takich kamiennych figur upamiętniają tamte wydarzenia. Cześć. Przemierzając te Diamant dotarliśmy do bardzo klimatycznego miejsca, gdzie stoliki na przykład stoją na piasku razem z krzesłami, a na ścianach są rysunki, które przedstawiają menu tej restauracji. Kurczak z bananem. Dobra. W tych norkach żyją kraby i wydaje mi się, że nie tylko, ale generalnie skorupiaki. Ale one pewnie po prostu czują hałas, dudnienie, ludzie chodzą po plaży i nie uśmiecha im się wychodzić. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Zrobimy złote myśli we vlogu. Ja mam ogromny sentyment do utworów Michaela Jacksona. Ogromny, dlatego pierwsza kaseta magnetofonowa, jaką kiedykolwiek dostałem w życiu, kiedykolwiek sam włożyłem do magnetofonu i mogłem uznać, że to jest moja, to moja własność, to była kaseta Michaela Jacksona. To był jakiś album złożony z 2 kaset, gdzie było po prostu jakieś greatest hits. Ja żartowałem z tym pytaniem, ale widzę, że się wkręciłeś. Bardzo przyjemnie mi się tu prowadzi, piękne widoki, palmy dookoła, gdzieś co chwilę wyłania się ocean. No to dzisiaj Les Salines, podobno najpiękniejsze plaże na Martynice.
Ale jest pięknie, naprawdę. Nie wiem ile jest stopni, ale jest za dobrze. Jest godzina 12, południe, teoretycznie najsilniejsze słońce. Nie jest tak źle. Ja tak czekam na niedoczekane. Co to znaczy? Ciebie w morzu nie widziałem jeszcze. Teraz czujesz Karaiby. Jest idealnie.